12 lekcji zaprezentuję Wam butterfly'a. Rodzina butterflyów jest dosyć bogata, gdyż występują przynajmniej 3 rodzaje ustawienia nóg, ustawienia rąk, 4, 5, myślę, że może nawet więcej, ale pokażę Ci dzisiaj 3 podstawowe, ok? I 4 do wypróbowania. Nalegam też, żebyś sprawdziła sobie mój odcinek poświęcony właśnie nazwom ustawień nóg i nazwom gripów, chwytów. Może wymyślisz następnego butterfly'a, którego jeszcze nikt nigdy nie pokazał. Najpierw pokażę Ci zwykłego butterfly'a, 2 ustawienia nóg, a następnie spróbuję pokazać Ci inne ustawienia chwytów. Potem zajmiemy się całym rozpisaniem step by step tej figury z 2 różnych wejść. Czyli trochę materiału dzisiaj nas czeka. Ok, zaczynamy. Lekcja naszych motylków. Od czego zaczniemy? Przede wszystkim od tego, że bądź pewna, że zaczynasz czuć się komfortowo z głową poniżej bioder. Przedstawię Ci 2 wersje wejścia do zwykłego butterfly'a, bo tylko nim się dzisiaj zajmiemy. To jest ten pierwszy, którego widziałaś na nagraniu. Gdyż jeżeli opanujesz solidnie go na obie strony, następne będą dużo łatwiejsze. Co do tych 2 wejść, jedno jest łatwiejsze, drugie jest trudniejsze. Zachęcam jednak, bardzo zachęcam, do tego, żeby uczyć się trudniejszego wejścia, a z łatwiejszego korzystać dopiero wtedy, kiedy już te trudniejsze umiemy. Więc nie tracąc czasu, zacznijmy od trudniejszego wejścia. Pierwsze, co chcę, żebyś zrobiła, to weszła w inwerta, w ankle hook, a następnie zrobiła dokładnie to samo, co robisz, kiedy wchodzisz na rurę. Czyli Twoje nogi będzie jedna za przy kolanie z hakiem na stopie. Druga noga będzie przed, przy kolanie, mocno kostki łączymy. Ok? To chcę, żebyś zrobiła w górze rurki. Zatem mam nogi ułożone tak jak w trzymaniu. Idę sobie do krucyfiksu, tak, nie rozkładam rąk i zaczynam odpychać się nie od rury ciałem, tylko w górę rury. Ok? Czyli teraz mam takie siedzenie. Takie siedzenie na rurze, na kolanach, czyli tą pozycję. Ok? Ta pozycja. Tylko że teraz jest głową w górę, a ja chcę być głową w dół. Jeżeli przeraża Cię sam fakt, że nie umiesz się odepchnąć na tyle,
żeby pupę podnieść mocno do sufitu, oczywiście moja wskazówka, najpierw potrenuj z głową w górze, czyli wejście na rurę, idziemy w dół za pomocą ściągania naszych nóg, czyli nie opadamy, tylko ściągamy się w dół, ściągamy się w dół, ściągamy się w dół i w górę. I znowu ściągamy się w dół, ściągamy się w dół i w górę. Ok? Nasze nogi muszą bardzo mocno pracować, żeby to było ściąganie się, a nie opadanie. Jeżeli chodzi o ręce, dbaj o to, żeby kiedy jesteś w tej figurze, kiedy chcesz iść biodrami w górę, żeby nie ślizgały Ci się. Jeżeli Ci się będą ślizgać, wierz mi, nic nie zrobisz. Więc używaj magnezji, używaj ciepłej wody z mydłem, cokolwiek na Ciebie działa. Jeżeli nie będzie problemu, że te dłonie nie mają przyczepności do rury, kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, to właśnie to, co powiedziałam na początku. Nie chcę odepchnąć się od rury głową, tylko myślę o tym, że głowa ma zostać, czyli tak naprawdę klatka piersiowa, nie głowa, a chcę tylko i wyłącznie wycofać biodra. Okay? Tylko wycofuję biodra. Widać? Jest różnica pomiędzy tym, okay? A pomiędzy tylko biodra, okay? Jakie to jest wrażenie bez rury, jeżeli chcesz trenować w domu? Tak jak na przysiadach z nogami złączonymi. Nie chcesz pójść kolanami w przód, czyli pupą w dół. Chcesz zrobić tak zwanego hip hinge'a, czyli odchylenie bioder. Wsadź sobie ręce pomiędzy kości, a właściwie pomiędzy pachwinki, tak? Tu masz pachwinki. I zacznij mocno wypychać tak, żeby tylko pupa poszła do tyłu. I to jest właśnie to wrażenie. I zobacz, żeby utrzymać równowagę na pełnych stopach, żeby zacząć się, żeby nie bujać się, tak? Żeby ochronić się przed upadkiem, będziesz musiała mocno napiąć nogi. Mocno napiąć nogi, okay? Nie pochylaj się specjalnie, tylko mocno w tył. Spróbuj to samo na rurce. Jeżeli wystarczającą ilość razy powtórzysz to, żeby system nerwowy załapał, co Ty mu rozkazujesz, co Ty tym biodrom chcesz, żeby zrobiły, co im mówisz, że mają zrobić, powinno być dużo, dużo łatwiej, bo zazwyczaj to, co wymaga jakichś manewrów ciałem, jest dla Ciebie trudne do momentu, aż wyuczysz swój system nerwowy, swoje ciało, że można tam pójść, że tam się nic nie dzieje, że tam nie mieszkają smoki i syberyjskie niedźwiedzie, które Cię rozszarpią, tak? Więc oczywiście materace jak najbardziej. Dużo materacy, poduszek, wszystkiego. Jeżeli masz osobę asekurującą, zatrudnij ją na tą chwilę. I pierwsze co? Po ankle hooku ustaw sobie ręce na wysokości Twojej klatki piersiowej, mocno trzymając się nogami, odchyl biodra. Dziwne wrażenie na początku, ale potem będzie łatwiej. Odchyl biodra. Biodra, biodra, biodra. Ok? I zobacz. Klatka piersiowa moja jest bliżej rury, pupa jest daleko. Muszę tyle schodzić, bo strasznie ciężko mówi się do góry nogami pisząc. Wracając jednak do tego, jeżeli już osiągniesz tą pozycję, tak, czyli to takie nasze dziwne krzesełko głową w dół, żeby biodra znalazły się na wysokości kolan, nie wyżej i nie niżej, ok? Tylko na wysokości kolan. Gratuluję, właśnie osiągnęłaś pułap Caterpillar Position, czyli jesteś gąsieniczką. Ok, droga gąsieniczko, żeby z gąsieniczki stać się motylem, będziesz potrzebowała oderwać jedną nogę. I tutaj następuje pytanie, jak powinnam, nie którą nogę, to jeszcze nie, tylko jak powinnam trzymać się rury. Tak jak powiedziałam, jest kilka różnych typów trzymań, ale najłatwiejsze i najbezpieczniejsze dla osób dopiero uczących się jest Twisted Grip. Okay? Więc Twisted Grip zakłada, że jeżeli tam jest podłoga, tu jest sufit,
to Twoja dolna ręka, bo tam jest podłoga, jest w normalnym ułożeniu, a Twoja ręka od sufitu, proponuję tą silniejszą rękę, jest wkręcona, okay? I trzyma kciukiem w górze, czyli do sufitu. Okay? Pamiętaj, nie chcesz być względem rury w tej pozycji i Bóg mi świadkiem, i Batman również, że w tej pozycji również nie chcesz być. Okay? W jakiej chcesz być pozycji? W tej. Górna ręka, czyli ta w Twisted Grip, będzie pracowała na mocnym ściąganiu. Dolna ręka, czyli ta w zwykłym chwycie, będzie pracowała na mocnym odpychaniu, tak? Czyli znowu nasza stara zasada pole dance. Jedna strona mocno ściąga, druga strona mocno pcha, okay? Żeby ciało pozostało w jednej linii. Jak wzmocnić się pod to? Na pewno nakręcę filmik odnośnie właśnie treningów na dwie strony, a także pilnuj. Wracając do tematu. Mamy swój Caterpillar Position. Ustawiamy ręce. Kiedy ustawiamy ręce? Jak najszybciej. Myślę, że dla osób, które mają jeszcze problemy siłowe, żeby wycofać biodra, trzymając się tak jak ja z przodu, czyli w tak zwanym baseball grip position, absolutnie mogą zacząć już od ankle hook, czyli pokazuję. Jestem w ankle hook. Jedną rękę, słabszą moją rękę, daję w dół, ok? Nie prostuj łokcia. Odepchnij się lekko tak, żeby zrobić sobie miejsce. Rękę silniejszą wkładam w odwróconym gripie, tak? W odwróconym gripie. I teraz próbuję jeszcze trochę wejść biodrami w górę, tak? Przyzwyczajam się do tej pozycji. Oddycham. Klatkę piersiową mam bliżej niż biodra. Tak? Bliżej jest. Biodra mocno wyciągam do tyłu. Teraz tam, gdzie mam rękę górną, czyli tą, ta noga pozostanie na rurze. Ona jest przed. Więc odklej sobie tą drugą nogę. Tak? Pilnuj bioder. Głowa. Ok. Chwilę odpoczynku. Jeszcze raz, głową w górę. Moja silniejsza ręka to jest sufit. Idzie tu. Moja słabsza ręka idzie tu. Moja noga od ręki silniejszej idzie przed rurę. Okay. Druga noga, proszę sobie przytrzymać, druga noga będzie odchylona. Ok. Jeżeli wiem, że ta pozycja może być na początku trudna, że łatwiej jest odchylić klatkę piersiową, zostać biodrami blisko rury i teraz odsuwać tą nogę, ale wierz mi, te butterfly nie są zbyt ładne. Okay? Jeżeli nawet nie upieramy się, że jesteśmy nazistami rurkowymi, tak, faszystami rurkowymi, cokolwiek, no to mimo wszystko to nie jest butterfly, który jest ładny, a my chcemy zrobić ładnego butterfly'a. Zatem im szybciej nauczysz się tych poszczególnych kroków, tym mniej czasu będziesz musiała im potem poświęcać, co oznacza, że szybciej wejdziesz do figury ostatecznej, tak? My tutaj naprawdę długo nad tym poszczególnymi etapami jesteśmy, bo uważam, że to jest wszystko super ważne, ale wierz mi, potem się je robi bardzo szybko, ok? Bardzo, bardzo szybko, żeby przejść do ostatecznej figury. Więc jeżeli męczą Cię poszczególne etapy jeszcze dosyć mocno, tak, są one dla Ciebie trudne, dobra, wiadomość jest taka, potem one przejdą szybciutko. Nie będziemy trzymać się w tych pozycjach Bóg wie ile. Batman też nie wie. Okay. Ostatnia więc sekwencja. Odklejamy naszą nogę. Żeby odkleić nogę, którą mamy teraz wolną, nieobciążoną, będziemy musiały przejść dalej biodrami w tył. Okay? Czyli jeżeli jesteś już tutaj i ta noga się odkleja, okay, to prostując ją będę chciała jeszcze pójść biodrem w tył. Zrozumiałe?
Mam nadzieję, że tak. Pokazuję. Ankle hook, szybka zmiana pozycji, bioderka i do tyłu noga. Ok? Szybko poszło, nie? Zobacz, że nie jestem tak, tego nie rób, tak? Tylko jestem jak najdalej biodrem. Ok? Ostatnia rzecz. Trzymaj barki standardowo z daleka od uszu. Czyli nie tutaj, tylko tutaj. Okay? Widzimy się w trzeciej odsłonie. Tak się zagadałam, że zapomniałam pokazać Ci drugiego wejścia, tego łatwiejszego. Jeżeli widziałaś już lekcję ze skorpionem, to na pewno wiesz, że w moim Iron Polo wydaniu skorpion jest na nogę zewnętrzną. Więc jeżeli jest dla Ciebie to Gemini, nie ma większego znaczenia, ale chcę, żebyś zrobiła inwerta z nogą zewnętrzną na rurce. I z tego skorpiona / Gemini próbowała przejść do naszego zwykłego butterfly'a. Pokażę. O, ręka kręcona i już jesteśmy. Okay. Żeby wejść z powrotem do skorpiona. Hop. Czyli co właśnie nastąpiło? Jeżeli jeszcze w skorpionie masz problem, że nie możesz odkleić za bardzo rąk lub czujesz, że nie masz miejsca pomiędzy ciałem a rurą, żeby tą rękę górną włożyć, ponownie delikatnie odepchnij się od rury, okay? Ale nie ciało, tylko raczej siebie wzdłuż rury, tak? Żeby nabrać trochę miejsca poprzez odciągnięcie tych bioder, czyli znowu te nasze ćwiczonka. Jeszcze raz, wolniej. Jestem w skorpionie. Już sobie kładę tą rękę, żeby delikatnie się odepchnąć i przekładam drugą rękę. Ciągnę nogę tak, jakbym chciała się podrapać swoją tylną stopą, trochę mi jeszcze brakuje, tak, swoją tylną stopą za uchem. Ok? Z powrotem. I to tyle.